Cześć. Jest godzina 9:40 rano. Za mną już mała Petra, którą oglądałem od 7. Przed chwilą minąłem bramki Władimusa. Jestem na szlaku do tej Petry właściwej, tej prawdziwej. Petra jest największą atrakcją Jordanii. No i nie tylko Jordanii. Została wpisana na listę 7 cudów świata nowożytnych. Jest to drugi cud świata nowożytnego, który zobaczę w swoim życiu. Wcześniej to było Taj Mahal. Wracając do Petry, jest to miasto wykute w skale. Historia zaczęła się w czasach prehistorycznych, ale jako miasto powstała w VI wieku przed naszą erą. Była stolicą Królestwa Nabatyjczyków i wtedy był jej największy rozkwit. No w tej chwili trudno mówić o rozkwicie, bo jest to miejsce historyczne, takie, jakby to powiedzieć, wielkie muzeum, ale tutaj zamiast eksponatów jest piękno natury i to, co stworzył w tej naturze człowiek. Miasto jest wykute w skale, jak już wcześniej powiedziałem. Na razie nic na ten temat nie powiem, bo ta atrakcja dopiero przede mną, ale no chyba nie bez powodu Petra jest na liście 7 cudów świata. Za chwilę ocenimy to sami. Na razie. Ale tu jest akustyka. Ludzie są o 100 metrów ode mnie, a dokładnie słuchać, co mówią, a nie drą się. Niesamowite miejsce, słuchajcie. Ja mówię szeptem teraz, bo czuję się, jakbym był w teatrze. A akustyka po prostu niesamowite. Poza tym wyobrażam sobie, że tutaj będę szedł po jakichś dziurach, skałach, wybojach. A tu jest normalnie, no droga twarda. Z takich kamyków. Jestem ciekaw, czy to zostało zrobione już teraz przez współczesnych ludzi, żeby było łatwiej dojść, czy to jeszcze jest z czasów Nabatyjczyków. Patrzcie, kolejne widoki. No a to będę nudny przez następne kilka godzin. Będę się zachwycał cały czas tym, co widzicie. I tak patrzę na ekran telefonu, jak nagrywam, no to powiem wam, że to, co widać na ekranie, to jest popierdółka w porównaniu do tego, co ja widzę na własne oczy. Jeżeli macie okazję tu przyjechać, chcecie przyjechać, koniecznie. To jest miejsce must see dla każdego podróżnika i nie tylko podróżnika. Wzdłuż skał, a idę już chyba z 2 km, są wyryte takie korytarze. Domyślam się, że to są to kanały, które odprowadzają deszczówkę, dzięki czemu ludzie mogli zbierać wodę. Czyli spływała po skałach do tych rynien i gromadziła się tutaj. Takie są moje domysły, no ale nie widzę innego logicznego wytłumaczenia na zastosowanie tego. Natura też rzeźbiła w tych skałach. Jak widzicie, takie wgłębienia. To świadczy o tym, że tutaj skały są no, miękkie. Nie wiem, to jest piaskowiec, jakieś wapienne skały, ale te takie wyżłobienia naturalne świadczą o tym, że w wyniku erozji powstały takie właśnie cuda. Woda i wiatr rzeźbiły to. O, tutaj świetnie widać to. A teraz taka drobna rozkmina podróżnika, który robi zdjęcia. Ktoś, kto wymyślił fotografię cyfrową, powinien dostać Nobla.
Gdybym tutaj przyjechał lat temu na przykład 20, 25, to musiałbym mieć ze sobą plecak kliszy filmów, żeby zrobić tyle zdjęć, ile zrobię faktycznie. A teraz wystarczy telefon dobrej jakości i można trzaskać ile się da, bez ograniczeń praktycznie. Technologia potrafi być dobra, ale potrafi też zniszczyć ludzi. Chyba zbliżam się do świątyni albo skarbca, bo jest coraz głośniej i w tej świetlnej szczelinie widać już jakieś budowy. Petra ma też swój taki niby rynek. No co w rynku przeważnie jest? Sklepy, targowiska, kościoły, ludzie zwiedzający rynek, no i oczywiście taksówki i Uber. Tutaj ich jest trochę, w różnych kolorach. Tu mamy jakieś schodki chyba, a tam taras. Jolu, czy to miałeś na myśli, mówiąc, że się wdrapałyście na szczyt? I że co, że ja tam nie wejdę? Okej, potrzymaj mi piwo i patrz. Ciekawe, że tam na szczyt nie można wejść samemu, musi być przewodnik. Nie wiem po co. Po to, żeby 5 dinarów zapłacić. خلصوا جماعتك لا هنا راجع لا ودا انزل. Ludzie o laskach wchodzą. Tam. No, respekt. Szacun. Jesteśmy w miejscu, gdzie już skończyły się rzeźby tworzone przez naturę. I tutaj jest takie jakby, no to główne miasto, rynek można powiedzieć, gdzie w skale wyrzeźbione są różne pomieszczenia. Niesamowite, ile to musiało zająć czasu. Wchodzę na górkę. Obok skarbca faraona był taki taras na górze, gdzie wszedłem razem z przewodnikiem, bo inaczej się nie dało. Po czym spróbowałem wejść na drugi szczyt, który był po drugiej stronie skarbca faraona, no ale niestety jak już wszedłem, to mnie schaltowali. Przewodnik powiedział, że mogę wejść tylko z nim i to nie do końca, nie na sam szczyt, bo jest zamknięte. Więc znalazłem inne miejsce, gdzie idę bez przewodnika. Do zobaczenia na górze. Jestem coraz wyżej, tyle za mną, a tyle jeszcze przede mną. Po drodze na szczyt mijam taki wąwóz. No, na zdjęciu nie widać perspektywy, ale uwierzcie mi, tu jest bardzo, bardzo głęboko. I idealna cisza, tu nie słychać nic. Odgłosów natury też nie, bo ptaków tu nie ma. Ze zwierząt tylko psy, koty, osły i wielbłądy, ale nie tutaj, w tym miejscu. No, jestem prawie na szczycie. Widzicie tam daleko? Wielbłądy. Tu. Stąd przyszedłem. A do szczytu jeszcze tylko kawałeczek. Tutaj na górze jest takie mały obóz jakby. Nie wiem, czy widać go za mną. I
do tego miejsca jest szlak wyznaczony. Natomiast na samą górę już chyba trzeba iść trochę na dziko. Po śladach. No zabłądzić się nie da, bo tu tylko góry są. Tylko że mnie nadłożył drogi. Bo do szczytu jest, nie wiem, w pionie jakieś 100 metrów. Jestem na górze. Tu jest jeszcze skałka troszkę wyższa, ale nie wiem, którędy tam dojść. Bo chyba wszedłem za wysoko, musiałbym wracać i zmieniać trasę. Jakby ktoś chciał kupić kawalerkę w tym miejscu, to proszę bardzo. Przytulnie, bo tam miejsce na łazienkę mogło być. Kuchnia dla kawalera akurat. No, schodzi się zdecydowanie lepiej. Inne partie mięśni pracują. Na szczęście wczoraj miałem rozgrzewkę, więc nie powinno być jakichś problemów z zakwasami. A mój cel jest tam, gdzie rozpocząłem. No, już jestem prawie na dole. Łydki lekko drgają, cukier spadł, a ja tylko po śniadaniu. Ale nie jest źle. Po raz kolejny powtórzę. PESEL to tylko zbiór cyfr. To liczba. Dopóki się da, nie akceptujcie swojego PESEL-u. Nie ma opcji. A jeszcze tylko tyle. Założyciele miasta Petra pomyśleli nawet o tym, żeby zbudować amfiteatr. Oczywiście na miarę możliwości. To nie jest coś wielkiego, jakaś wielka budowla, ale na skalę tego miasta wystarczająco. Na zakończenie wędrówki po Petrze drapałem się jeszcze na szczyt, gdzie jest świątynia, monastyr, jak oni nazywają. Oto i ona. W środku jest pusto, nie ma nic, ale za to jest niesamowita akustyka. W środku są ludzie, więc nie wiem, czy zaprezentuję tę akustykę, żeby nie byli oburzeni. No, za chwilę akustyka będzie niezła, bo Chińczycy za mną wchodzą. Świątynia jest pusta. Widać tylko pozostałości po ołtarzu, bo no, podejrzewam, że to był ołtarz. I zależnie od rodzaju wyznania świątynie mają ołtarze, na których są bóstwa czy bogowie, do których się ludzie modlą. Jedynie na suficie widać jakieś malowidła. A propos akustyki... Halo? Nieźle, co? No to wyjdziemy drzwiami od zachrystii. Moja wędrówka się kończy. Wiecie, wędrówka po Petrze.